Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na drugi odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Upadły Zakon. My w ostatnim odcinku tak naprawdę zaczęliśmy grę, uciekliśmy z braki, no ścigają nas inkwizytorzy, no i dostaliśmy się na płotkach statku, gdzie wraz z Cere i z Greezem chcą nas zawieźć na Bogano. No nie wiemy na razie za dużo o tych ludziach, tylko wiemy tyle, że właśnie chcą nam coś na tej planecie pokazać, rozmawiali coś o właśnie tutaj odbudowie zakonu Jedi, no a my jako Kal, jako młodzi padawani, no na razie nic nie wiemy i spróbujemy się czegoś dowiedzieć, no właśnie przespaliśmy się, wstaliśmy właśnie na pokładzie tego statku, no i musimy iść, no i zobaczymy co nam pokażą, zobaczymy co tak naprawdę się będzie działać. Jak widzimy na razie jesteśmy jeszcze w nas przestrzeni, lecimy sobie. Jak widzimy, oni tam sobie pewnie siedzą, a my tutaj możemy sobie z czymś zinterakcjować, ale jeszcze możemy iść dalej, zobaczymy kto nam tutaj coś powie. Mamy tutaj tego Greeza, tego kapitana, który jak widać prowadzi tym statkiem. Nie teraz, mam robotę. Ale jak widać nie jest zbyt rozmowny, no tej pani, tej Cere nie ma na razie, więc chyba nie pozostaje nam nic innego jak tylko interakcję sobie zrobić tutaj tą gitarką jak nie mam. Ta melodia. Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza, Jaro Tupola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, Kal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Oto i Bogano. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silnym mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga i wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. No i dobrze, w tym momencie możemy ruszać dalej. Jak widzicie mamy Najwidoczniej pierwszy punkt szukam umiejętności. Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Cere chce ode mnie? No i dolecieliśmy tak naprawdę na naszą, no, pierwszą planetę, no, nie licząc oczywiście braki, na której zaczęliśmy. I ogólnie ten statek, to statek jest modliszka, to będzie nas takie bezpieczne miejsce, gdzie właśnie tutaj będziemy robić parę rzeczy. Mamy tutaj na przykład rozmowę Co z robisz, NPC-ami. młody? Czemu się tak pałętasz po moim statku? Tak, tylko zwiedzam. Nie masz nic do roboty? Im szybciej wykonasz swoje zadanie, tym szybciej będę miał spokój.
jak wiecie, nie jest za miły. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie będziemy sobie sadzić roślinki, co ich chyba będzie, dobrze pamiętam, tak z 5-7 będą to takie rośliny, które po prostu nic nie zmieniają, ale za które można sobie posadzić. Jak wszystkie posadzimy, no to będzie spoko, to takie ala znajdźki. Mamy oczywiście rozmowy z NPC-ami. Tutaj będziemy też mieli tutaj warsztat, gdzie będziemy mogli zmodyfikować swój miecz. Jest też takie miejsce medytacji, gdzie właśnie będziemy zdobywać i wydawać punkty umiejętności. I będzie też taki, no jak mamy w Soulsach ogniska, gdzie się właśnie odpoczywa, no to jest mniej więcej coś takiego. I będzie też się świat resetował i będą potwory wracały, jeśli zginiemy, bądź też się właśnie zmedytujemy. Mamy też mapę świata, to i mamy oczywiście tych NPC-ów, to Ruszaj, porozmawiamy Kat. sobie z nim. Czekamy na ciebie. Będę słuchać komunikatów Imperium. No dobra, raczej Moment. na razie nic ciekawego nam nie powiedzą, więc możemy iść. Mamy właśnie pierwszą planetę Bogano. Naszym celem jest ten wielki budynek, świątynia Jedi, także w to miejsce będziemy się udawać. No i jak widzicie, dowiedzieliśmy się też, że ta Seer też była kiedyś Jedi, ale po czystce jakby odcięła się od mocy. Zresztą Skalem też, jak widzicie, nie jest najlepiej, mówi, że zapomniał wszystkiego. Praktycznie, że się odciął. Także będziemy dopiero moc na nowe jakby poznawać. No i możemy ruszać dalej, jesteśmy na tej planecie Bogano, no i musimy tutaj też znaleźć, powiedziała ta Seer, że kogoś tutaj spotkamy. No i na razie nie wiemy za dużo, wiemy tylko, że musimy się dostać do tego miejsca, także Bezpieczne idziemy. miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Ale właśnie na razie gra nam każe, żebyśmy właśnie odpoczęli sobie w tym miejscu i wydali ten punkt umiejętności. I mamy tutaj właśnie informację o tym autozapisie, ogólnie o zapisie, że w trakcie przygody Kala natrafisz na punkty zapisu, korzystaj z nich, aby zapisać swoje postępy. Zapisy to miejsca, w których Kal może odpocząć i wykorzystać swoje punkty umiejętności, aby odzyskać nowe umiejętności. I właśnie masz wystarczająco punktów, żeby sobie coś tam wydać. I zobaczmy, co tutaj mamy na początku. Tak, na razie widzicie, bogatej ilości nie mamy, tutaj będzie dużo rzeczy, ale na razie mamy tylko jedną. Każą nam wydać na to, także wydajemy. I mamy nową umiejętność na F, taki atak mieczem za głowy, dwuręczny. No, dość potężny, jak widzicie, troszkę tutaj wrogów wybija z równowagi, słabszych zabija, a tych mocniejszych nawet w miarę wybija. I teraz mamy pełne drzewko, jak to wygląda. Maksymalne życie zwiększa, maksymalną moc. I tutaj również moce oraz nowe ataki, także to będziemy sobie w trakcie wszystko robić. No i teraz tak naprawdę nie musimy nic tutaj robić, nie musimy odpocząć, no bo kiedy odpoczywamy, to regenerują nam się punkty życia i też elementy leczące, no i tutaj świat gry jakby wraca do stanu pierwotnego, domyślnego, czyli przeciwnicy się resetują, odnawiają, czyli tak właśnie jak w Soulsach, no ale na razie możemy stąd wyjść. Hej, BD1. Jestem Kal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój! Czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki. Okej, no i poznaliśmy droida, też bardzo charakterystycznego w tej grze, droida BD1, który w swoim języku powiedział, że no chyba nam pomoże z tego co wiemy. Sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. I właśnie teraz, kiedy mamy BD1, mamy też możliwość jakby korzystania z mapy, która nam pokaże cele. Ta mapa jest dość dziwaczna, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o korzystanie z niej. Jest troszkę dziwna, ale no postaram się wam pokazać, jak tutaj wygląda właśnie korzystanie z niej. No mamy tutaj jest nasz cel. Na prawym przycisku myszy oddalamy, na lewym przybliżamy. Na wsadzie się kierujemy, no i mamy obrót myszki właśnie na... No właśnie obracamy sobie mapę, prawda? No i tak to właśnie wygląda. Na wsadzie tutaj mamy swoją pozycję. Na żółto mamy miejsca nieodkryte, niezbadane ścieżki. A na czerwono mamy ścieżki zablokowane, do których nie możemy tu właśnie dojść. I chyba na razie tyle. Tyle, jeszcze potem mapa oczywiście wróci, będą nam o niej dłużej mówić. Jak widzicie teraz w tym momencie mamy dwa miejsca, w które możemy przejść. O, BD1 jest zajęty, nie chce nam dać mapy. Okej, ale jak widzieliście, mieliśmy przejście właśnie do przodu albo w lewo, więc możemy na razie sobie pójść w lewo, zobaczyć co tutaj jest. Już wam mogę od razu powiedzieć, że to będzie miejsce poboczne, to nie jest miejsce główne, tutaj będziemy mieć jakieś Coś tutaj rzeczy. wyczuwam. I jak widzicie, na dole mamy już przeciwników, z których będziemy mogli sobie zawalczyć. A są to takie właśnie śmieszne, nie Ale wiem, wielki ale robak. robaki.
No na szczęście one są dość słabe, one na hita padają tak naprawdę. I tutaj dalej już nie przejdziemy. Tak naprawdę brakuje nam pewnych mocy, pewnych zdolności, których jeszcze nie mamy, ale możemy przejść sobie dołem. Tutaj gdzie jest już robak, kolejny. Tym razem troszkę inny. Nawet nas tutaj walnął. Ale to nic. I mamy tą echo mocy. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje. Echo mocy, czyli właśnie mamy też martwego Sproxa, czyli że martwy Sprox, który został zabity przez bagniaki próbujące zakraść się do ich gniazda. No i właśnie dzięki rzadkiej zdolności nazwanej psychometrią Kal uzyskuje od mocy wiedzę po dotknięciu niektórych przedmiotów. Właśnie to jest to echo mocy, o którym rozmawiał Tędy Kal nie Sir. przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham. Okej. I właśnie to jest ta zdolność, o której rozmawiali, że właśnie Kal może wyczuwać no, jakieś stare rzeczy ukryte w przedmiotach, które się wydarzyły. No, zdolność myślę raczej taka dość przydatna w tej grze, no bo będziemy się dowiadywać o rzeczach, które kiedyś miały miejsce. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. No, a na razie się poruszamy. I tutaj będzie też taka fajna rzecz, że jak są takie linki, to kiedy naciśniemy spację, to po prostu automatycznie... Skąd wiedziałeś? Chwila, zgadłeś? No właśnie, będziemy się poruszać właśnie w taki sposób na tych linkach za pomocą BD1. A na razie odpocznijmy, bo tutaj ten robak troszkę mi życia zabrał, to odpocznijmy od razu, póki to nie mamy jeszcze leczenia, więc fajnie z całym życiem sobie pójść. No i idziemy dalej, na razie jak widzicie w przyszłości BD1 będzie chodził na naszych Uważaj! plecach, To niebezpieczne. ale na razie jeszcze Zupełnie jak na złomowisku. nam nie wierzy na tyle, więc na razie musimy chodzić normalnie. Czekaj, BB-1, idę! No i to jak widzicie BD1 zaczął się bić z jakimś potworem i coś mu ten potwór zrobił, ale jak widzicie, no chyba nic mu się nie stało, więc możemy iść teraz do niego. No ale jak widzicie, troszeczkę oberwał. Byłeś bardzo dzielny. Jesteś cały? Czekaj, mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O, dobra. Aha. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Dobra, spróbuj. Sanctua. Też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. No i okej, no trochę mu pomogliśmy. Kal przez to, że spędził tam lata życia na tym złomowisku, to nauczył się naprawiać takie droidy, więc ma szczęście nasz mały przyjaciel. I tutaj mamy pierwsze miejsce, gdzie możemy personalizować swój miecz świetny, czyli dokładnie zmieniać jego wygląd, kolor, także właśnie naszego ostrza. Możemy też sobie wziąć pomarańczowy, dlaczego by nie. I tutaj mamy różne emitery, także pozmieniamy to szybciutko na taki, który mi się najbardziej, myślę, podoba. Na ten moment oczywiście, bo widzicie, mamy troszkę tych rzeczy, także będzie to się wszystko w trakcie zmieniało. I możemy zrobić taki troszkę ciemniejszy. Będziemy sobie chodzić z takim pomarańczowym mieczem, oczywiście będę sobie to też w trakcie, gdy zmieniał. To nie ma żadnego znaczenia, tylko właśnie, że tak powiem, no, kosmetyczne BD, rzeczy. Raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. I tutaj widzicie jeszcze echo mocy, to możemy sobie je wyczuć, zobaczyć co tu się działo. To pomieszczenie służyło za magazyn, na pożywienie i zapasy. Okej. Ciasno, ale powinno się udać. I właśnie to był składzik. Ktoś zamieszkiwał to miejsce przez pewien czas, a ta spiżarnia służyła mu do gromadzenia zapasów i prowiantu. Okej. Tutaj widzę, że mamy przejście, także idziemy. Tu jest trochę ciemno, ale możemy właśnie oświetlać sobie drogę mieczem świetnym, także miecz świetny ma wiele zastosowań, nie tylko jako walka. I właśnie tutaj musimy sobie iść, tu możemy sobie Pnącza chyba zbadać. dokądś prowadzą. Oby Przejdziemy sobie wytrzymały. pnączem. O, tutaj na razie nic nie zrobimy, także idziemy.
I jesteśmy na drugiej stronie. I tutaj jak widzicie mamy jakieś przewody pod napięciem. Pewnie w normalnym świecie Kal by zauważył, że coś jest nie tak, ale tutaj musimy to przeciąć. Tak na pewno nic się złego nie stanie. Bardzo to było mądre, Kal. Ta, żyję. Ale na szczęście nasz droid ma stymy leczące. Także używamy i od tego czasu będziemy mogli z tego korzystać na kół. Jak widzicie, mamy już w lewym dolnym rogu ilość. Mamy na razie 2 stymy, więc korzystamy z tego. Leczący z tym? Niezła niespodzianka. Już lepiej. Dzięki, mały. Dobra, drugie podejście. No, dobra. No, rozgość się. A od tego momentu BD-1 będzie latał już nam na pleckach. Właśnie mamy... A ty skąd się wziąłeś? Nie pamiętasz? No proszę, zapominalski droid. Masz rację. I mamy właśnie przygoda rozpoczęta. Cal Kestis, dawny padawan Jedi, pozostał w ukryciu na bratce od czasu wydania rozkazu 66. Dołączył tam do brygady zdromerskiej. No to jest dokładnie to wszystko, co wiemy. To jest opowiadanie naszej historii, jakby ktoś zapomniał. To tak to wygląda. No i teraz mamy już naszego droida na plecach, także mamy leczenie, także powinno być łatwiej. I mamy także dostęp do mapy już w tym momencie. I mamy też pierwszą skrzynkę. Skrzynia. Jedi się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. No myślę, że mógłby się obrazić, ale już weźmy. I w tej skrzyni właśnie będą elementy kosmetyczne, jak nowe stroje i właśnie nowe miecze świetne. Dokąd się wybierasz? To oczywiście elementy miecza świetnego. Na przykład mamy tutaj nowy emiter do miecza świetlnego. No i właśnie możemy wymieniać te miecze świetlne, jeśli właśnie znajdziemy takie skrzyneczki. Musimy tam dotrzeć. Czuję to. No na pewno musimy, tylko czy to będzie takie proste? No zobaczymy. Jak widzicie, mamy już kolejną skrzynkę, ale już wam mogę powiedzieć, że do niej tak na razie się nie dostaniemy. O, ty jeszcze nie trafiłeś, co? Dobra. Oczywiście warto zabijać te potwory, dlatego że oczywiście dają expa każdy zabity potwór. Nie wiem też co BD-1 robi, bo chciałbym, żeby te potworki przeskanował, ale chyba nie ma ochoty na razie. Bo BD będzie mógł skanować też wszystkie te potwory, które zabijemy po raz pierwszy i zeskanowanie takiego potwora oczywiście też da nam dodatkowe doświadczenie. Może te będzie chętniejszy do zeskanowania. BD... No BD na razie chyba nie jest chętny, może dlatego, że jeszcze jakby chce nam coś pokazać i to o to chodzi. No to nic, to biegniemy. No i musimy przelecieć na lince. Zrobiłeś obszerną mapę. I właśnie mamy teraz nowe rzeczy na mapie. Właśnie mamy, że jak jest na czerwono, to znaczy, że jest zablokowane. Niestety tam nie przejdziemy, a na żółto mamy to, gdzie możemy przejść. I także możemy zmieniać poziomy, na których jesteśmy na QE. Także, że w dół, góra, niższy poziom, wyższy poziom. Tu mamy niższy poziom, tam mamy wyższy. Nie dostanę się A tu tam. jest nasz cel Znajdźmy aktualny. inną drogę. Eksploruj Bogano, aby dostać się na drugą stronę przepaści. No to będziemy tam iść, jak widzicie tutaj, no nie ma szans, żebyśmy się na ten moment przedostali. Także musimy tutaj lecieć w dół. O, i możemy teraz już, widzicie, właśnie przeskanować przeciwników. W momencie, kiedy ich zabijemy na R. Mamy właśnie szczura bagiennego. I to jest właśnie, mamy tutaj też poradę do walki, jak z nim najlepiej walczyć, no i troszeczkę także informacji o nim, że przed atakiem zakupują się podstępnie pod ziemią, łatwe do odparowania, unikają obkrążania. No i że jest to pospolity szkodnik, polujący na mniejsze stworzenia, no i po prostu sobie zamieszkuje tą planetę Bogano. Mamy też tutaj skrzyneczkę, drugą już. No dobra. Co to? I w niej otrzymamy nowy materiał na poncho. Czyli właśnie takie białe poncho. Mamy taką kurtkę, złomiarz z braki poncho. No i takie białe poncho, troszkę wygląda w nim jak ministrant, więc może nie będziemy go nosić.
Mamy też różne malowania do BD1, mamy czarny i na razie taki biały, mamy też malowanie do modliszki żółty albo niebieski, więc na razie myślę, że zostawimy to tak jak jest. Oczywiście możemy zmienić swoje połączone menopauzy, tak jak wam to przed chwilą pokazałem. Tutaj mamy też miejsce medytacji, ale wpierw przesłuchajmy się tego echo, co tutaj leży. Użył tego ktoś, kto chciał wejść do sanktuarium. Okej, podróż do sanktuarium. Ktoś zamieszkał to miejsce przez pewien czas, a ta spiżarnia... to już czytaliśmy, to chyba bardziej o to chodzi. Podróż do sanktuarium, narzędzia używane przez podróżnika, który chciał dotrzeć do tajemniczego sanktuarium. No za dużo nam te echa na razie nie mówią. No ale to nic. I mamy kolejne informacje, jeśli chodzi o medytację, że odpocznie, aby przywrócić zdrowie i moc. Odpoczynek nie jest wymagany w celu zapisywania postępów, ale właśnie powoduje odradzanie się wrogów. No ja sobie odpocznę, żeby mieć pełne życie. No i możemy ruszać w tym momencie dalej, także lecimy linką w dół. I tutaj zaraz, jak widzicie, mamy tam w tle żabę, taką wielką jakby, ala. I jest to bardzo trudny przeciwnik, szczególnie na ten moment gry. Będzie on też tutaj mini-bossem na tej planecie. Na każdej planecie będzie taki mini-boss właśnie z lokalnych potworów, które się znajdują na danej planecie. I ten przeciwnik jest dość trudny, więc jest szansa tutaj, że zginiemy. Ale mamy dość blisko miejsce medytacyjne, a warto tego potwora pokonać chociaż raz. On się odnawia. Ten akurat co tutaj jest. Warto go pokonać z tego powodu, no, że jednak daje dość dużo expa. Także sobie z nim zawalczymy. Oczywiście, kiedy tylko możemy, staramy się go spowalniać. No i lecimy. On zajmie się wpierw takim zwykłym przeciwnikiem, jak widzicie, o właśnie, on robi takie czerwone ataki, dość dużo ma tych ataków. No i bijemy go póki zajął się kimś innym. Ała, no dość mocno nas tutaj pojadł. Dobra, spowolnimy go, wyleczymy się i spróbujemy go oczywiście znowu walnąć. Staramy się mu troszkę wejść na plecki, dlatego że wtedy jest oczywiście łatwiej. I oczywiście staramy się go idealnie... Aj, no i kurczę, niestety się nie udało. Ale to nawet dobrze, bo przy okazji dałem się kolejnej rzeczy, że w przywracanie w chwili śmierci tracisz wszystkie punkty doświadczenia zdobyte od chwili uzyskania ostatniego punktu umiejętności. Zadając obrażenia wrogowi, który cię zabił, otrzymasz utracone punkty doświadczenia oraz uzupełnisz swoje moc i zdrowie do maksymalnego poziomu. Także żeby odzyskać to wszystko, co straciliśmy, musimy tego przeciwnika po prostu trafić. To nie będzie raczej jakoś specjalnie trudne. No i tak właśnie wygląda śmierć. Nie powiem, chciałem troszeczkę to zrobić, żebyśmy tutaj zginęli, aczkolwiek nie widzieliście, nie dużo zabrakło, żebyśmy go też pokonali. On ma tutaj takie trudne niektóre ataki czerwone do wyminięcia, ale generalnie staramy się go w miarę parować możliwości i być za nim. On teraz właśnie fajnie, że na początku się skupia na tym bagniaku. Ajż mnie tutaj trafił. Dobra, ładnie. Dobra, spowolnimy go. A jeszcze nas tutaj, jak widzicie, walnął z tyłu. Pomóż mi! Dobra. O, fajnie, teraz się nim zajął, także my go dokończymy. No i mamy go. Jeszcze tutaj ten potworek z podziemi. No i dobra. I zdobyliśmy punkt umiejętności. I możemy też zeskanować tego przeciwnika. Jest to Ogdo, żaba Ogdo. Odetnij język, wykorzystując moc i ataki mieczem świetnym. Bardzo niebezpieczne i odporne na ciosy mieczem świetnym są te przeciwnicy. No generalnie największy problem jest z nią taki, że ma dużo takich czerwonych ataków nieblokowalnych, które właśnie trzeba unikać. Ale też fajne jest to, że kiedy atakuje nas paszczą i zrobimy odpowiednie parowanie, no to wtedy pada na hita tak naprawdę. Znaczy no może nie tyle, że pada na hita, ale mamy możliwość, żeby no wytrącić się z równowagi, mamy możliwość, żeby ją parę razy zaatakować. No i też to spowolnienie mieczem, spowolnienie mocą jest super. Na tego akurat przeciwnika, że tak naprawdę na każdego, że możemy go spowolnić i zadać tam parę ciosów bezkarnie. Tutaj mamy, jak widzicie, element świecący się na czerwono. Czyli w skrócie mówiąc, no na razie tędy właśnie nie przejdziemy.
Czyli nawet nie musimy co próbować, możemy iść dalej. I na tej żabie jest tak naprawdę dość fajnie na początku gry nabijać sobie doświadczenie. Dlatego, że ona jest w takim miejscu, że tutaj zaraz będzie punkt medytacyjny. Jeśli chcemy dość szybko nabić expa, to możemy robić coś takiego, że tutaj sobie odpocząć. Przewrócić oczywiście stan świata. Mamy też chyba punkt umiejętności, z tego co mi się wydaje. Oczywiście mamy jeden punkt, to ja sobie na razie pójdę, myślę, że zwiększę maksymalne zdrowie, bo mamy też poprawę umiejętności defensywne, mamy też potężne cięcie z nadgłowy, jakiś, że rzuca się przed siebie kal i różne inne rzeczy, to jest część poblokowana, ale najfajniej oczywiście na start zwiększyć sobie moc i zdrowie, więc zaczniemy od zdrowia. Żebyśmy trochę więcej mogli na klatę przyjąć, szczególnie na tym trudnym poziomie, myślę, że to jest dość fajne. I tu jest taka fajna sztuczka, możemy się wrócić i zobaczcie, że ta żaba jest centralnie pod nami. I tak naprawdę możemy zeskoczyć i ją... No dobra, to mi właśnie się nie udało. I zeskoczyć na nią. Dobra, jeszcze raz wam to pokażę. Jeszcze raz wam to pokażę, bo oczywiście nie o to mi chodziło. Chodziło mi o tym, że jak spadamy, to możemy ją uderzyć atakiem z powietrza. A kiedy właśnie to zrobimy, to wtedy możemy zadać jej... No chyba z pół HP tam jej może zejść nawet. O właśnie, coś takiego zrobić. No i widzicie, pół HP jej zeszło od razu. No i teraz jak nie ma pół HP, no to łatwo będzie ją załatwić. No i widzicie, szybko pada dzięki temu. Tylko się upewniam, że jesteś. Co prawda troszkę Niewiele życia brakowało. straciłem, ale no bo tutaj ten fragment też jest taki mały walki, ale jak widzieliście, jest taka fajna metoda. No i tutaj możemy sobie tak naprawdę łapać bardzo dużo expa na tej żabie w tym momencie. Także tak naprawdę jest 2-3 punkciki nawet można nabić, żeby być troszeczkę silniejszym na starcie i ruszać dalej. No i widzicie, możemy to naprawdę bezkarnie wykorzystywać, bo znowu możemy iść na tą żabę i znowu ją tak zabić. I tak w kółko, aż sobie nabijemy naprawdę dużo fajnych punktów umiejętności. Ale to oczywiście nie będę tego robił, chciałem wam tylko tak w ramach ciekawostki wam pokazać. A teraz idziemy już na przeciwników. Możemy iść też tutaj. W sumie nie pamiętam, czy tutaj na górze coś było, na pewno tu się mogliśmy dostać w inny sposób później, ale może tutaj nam tu coś da. Okej, no dobra, no nic tutaj nie ma, to niepotrzebnie tutaj przychodziłem, ale byłem... Nie pamiętałem w sumie, czy mogliśmy się tu dostać. Mogliśmy, ale nic tam nie było. Okej, BD nam coś deskanuje. Jest to pararyba. Pararyba, dobrze. W dużych zbiornikach wodnych żywią się głównie małymi algami i innymi roślinami, czyli w skrócie troszeczkę opowieści o tej lokalnej florze i faunie. Dobra, zabijamy tutaj tych przeciwników. I tutaj mamy pierwszą roślinkę do naszego statku. Jest to właśnie nasiono do terrarium, jest to kalpi. Taka oto roślinka będzie nam rosła teraz na statku. No i z każdej planety tak naprawdę będziemy takie roślinki zbierać. Są one dość poukrywane, czyli trzeba będzie na to patrzeć, ale nie aż tak bardzo. Myślę, że jak będziemy podążać drogą, to bez problemu znajdziemy oczywiście wszystkie. A teraz zaraz zbliżamy się do miejsca, w którym odblokujemy nową, bardzo przydatną zdolność parkurową, z której oczywiście będziemy korzystać. No brawo. Co my tu mamy? Zaur. A, czyli właśnie tutaj opisujące kolejną florę i faunę. No nie będę tego wszystkiego czytał, dlatego że tych opisów będzie tutaj naprawdę bardzo dużo w tej grze, jeśli chodzi o lokalny świat, o lokalną florę i faunę, jak to tam coś? wygląda. A tutaj będziemy mieli pierwsze wspomnienie Kala z przeszłości. No i widzicie, tutaj pokazane, jak ta jaszczurka sobie przechodzi po ścianie. I my musimy zrobić dokładnie to samo. No i mamy wspomnienie. Trudny, mistrzu. Tak, to trudna ścieżka. Z pozoru niemożliwa. Ale upór i wsparcie mocy pozwolą ci pokonać każdą przeszkodę i każdą ścieżkę. Zatem spróbuj do mnie dotrzeć. No i mamy naszego mistrza Jaro Tapala, no i Kala, kiedy jest tak naprawdę jeszcze bardzo młodym padawanem, bo ma tak jeszcze nawet tutaj ten warkoczyk padawański, czyli ten taki tutaj, no przy włosach taki warkocz doczepiany, który właśnie padawani nosili. I musimy właśnie
opanować nową zdolność. Jest to po prostu bieg taki po ścianie a la z Prince of Persia. Z Prince of Persia kojarzę, że właśnie były takie motywy, że tak po ścianach biegaliśmy. Jest to bardzo proste, wystarczy nabiec na w kierunku ściany i automatycznie Kal A teraz robi nam dostęp takie- do mnie. takie właśnie rzeczy. Także nie jest to nic trudnego. Udało się. I właśnie w tym... Trwałości i wsparciu mocy. Dokładnie, Kal. I Pamiętam właśnie w tym stare momencie mamy możliwość tak sobie skakania po ściankach. Także oczywiście korzystamy z tego. No i to nam odblokuje tak naprawdę drogę do tej świątyni już bezpośrednio. Pokażesz mi jeszcze raz ten skrót? No, jak widzicie, teraz już jest na zielono, czyli teraz już się tutaj bez problemu dostaniemy. Mamy tutaj windę, dzięki której tam właśnie do góry wjedziemy. Także sobie to zaraz zrobimy. Mamy tutaj też oczywiście znajdźki. Także też sobie je zbierzemy. Wszystkiego nam się oczywiście nie uda od razu zebrać, a to dlatego, że... Tylko jeszcze zobaczymy, co tu W tym będzie. miejscu ktoś medytował. Ktoś znający zakon Jedi. Okej, czyli to pewnie ten Jedi sobie tutaj medytował. Nie jest tak naprawdę istotnego. Bo będziemy tutaj... nie będziemy mieli dostępu, żeby oczywiście wszystkie znajdźki od razu, że tak powiem, zgarnąć. Część znajdziek będziemy musieli znaleźć tak naprawdę dopiero dużo później, także będziemy na te planety jeszcze wracać nie raz. Na razie... Więc na razie nie będziemy się tak specjalnie też tym zajmować, po prostu co się da, to sobie zbierzemy. Jeszcze tutaj, jak widzicie, możemy z drugiej strony przejść, zobaczymy, co tutaj jest. Ale chyba z tego, co mi się wydaje, to już tutaj nic więcej nie uda nam się w tym momencie zebrać. A nie, jeszcze jakieś echo mocy. Spoko. Ta torba dotarła tu z Coruscant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. Okej, czyli tutaj, jak widzicie, mamy jakiegoś Jedi, którego frustrowała Rada Jedi. No, jak w większości, myślę, frustrowała, jak większość ludzi frustrowała Rada Jedi, więc tutaj raczej nie jest to wielkie zaskoczenie. Ale na razie nic więcej się nie dowiemy. I tutaj, jak widzicie, będziemy mieli już tą windę. Ona jest dokładnie tutaj. I jeszcze oczywiście skrzynka, także też sobie z niej skorzystamy. No dobra. No i co tam było? I mamy tutaj nowy aktywator miecza świetlnego. Tylko jeszcze chciałem się rozejrzeć, czy tutaj nie mogliśmy w jedno miejsce chyba jeszcze się dostać. Aczkolwiek może się mylę. To myślę, że to może na tyle być w tym miejscu. Na ten moment oczywiście, bo będziemy tutaj jeszcze nie raz wracać. Ale w tym momencie możemy już udać się, myślę, z powrotem do tego miejsca, gdzie mogliśmy przejść tam dalej do tej świątyni Jedi. Także jak widzicie, jesteśmy, musimy iść teraz w tamtą stronę, ale my sobie jeszcze tutaj, zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, z tej strony raczej nic, ale... O, jeszcze robaczki tutaj były. Nawet nie wiem, skąd one się za bardzo wzięły. Dobra, użyjmy tego ataku z nadgłowy, bo w sumie wam go jeszcze nie pokazywałem. On tak fajnie rozdziawia tych przeciwników. I możemy sobie ich tak zeskanować, żeby zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Są to sploksy, czyli takie właśnie śmieszne ala jeże przeciwnicy. Atakują w dużych grupach, potrafią zwinąć się w kulę, dysponują atakami z uników, lecz są łatwe do zabicia. No to prawda, są bardzo wręcz łatwe do zabicia, bo na hita padają. Tak rzeczywiście nic trudnego. A ty. No, coś mi te uniki, coś mi te parowania mieczem świetnym za bardzo nie wchodzą. Doceniam. Ale to nic. Na razie jest dobrze, mamy dużo życia jeszcze. Jak widzicie, tutaj mamy przeciwników, tu mamy te alajeżowe przeciwniki. O, nie było problemu, udało się ich łatwo pokonać. Tak, przykro mi z powodu łącza. I jak Ale widzicie, atak na szczura? Dzielny jesteś. jak widzicie, mamy tutaj śmiesznego smoka, który, przyznam szczerze, że nie wiem, co on tutaj robi. Nie możemy do niego w żaden sposób podejść, jest on jakby tłem, ale będziemy mogli go zeskanować potem z pewnego miejsca. I mamy dwa rodzaje skrzynek. Mamy normalną skrzynkę, którą możemy otworzyć, i taką skrzynkę zabezpieczoną, no której niestety BD-1, jak widzieliście na razie podczas tej walki z tym szczurem, utracił łącze i to jest na razie nie do otwarcia z naszej perspektywy. Będziemy musieli to dopiero otworzyć potem, No dobrze. także będziemy tutaj wracać. Co to BD-1? A w tym czasie mamy nową rękojeść miecza świetnego. I jak widzicie, ktoś sobie tutaj obserwował tego smoka z tego miejsca.
Także taka sytuacja. Dobrze, myślę, że w tym momencie możemy już ruszać dalej, bo tu już chyba nic ciekawego nie będzie. I jak widzicie, wróciliśmy do świątyni, bezpośrednio do tego miejsca. I teraz sobie przejdziemy właśnie tą naszą nową zdolnością, biegiem po ścianie. Sobie wrócimy. Ścigamy się? No i mamy tą świątynię, do której musimy się udać. Lecimy. No i się ścigamy z BD-1, no trochę nie mamy szans, jak widzicie, no jest androidem. Nie skończyliśmy. No Więc- dobra. Pewnie byś wygrał. No raczej nie mieliśmy tutaj szans. I mamy punkt medytacyjny, także tutaj sobie z chęcią odpoczniemy. No i dobra. I zanim jeszcze tutaj dotkniemy, to przejdziemy sobie z tyłu, bo tutaj też będzie właśnie coś do skanowania. I mamy jakieś ofiary i dostaliśmy też punkt umiejętności, także super. Ofiary. Te relikty zawierają materiały niewystępujące na biegano. Ich delikatna budowa sugeruje, że pełniły funkcje czysto dekoracyjne. No i jak widzicie właśnie tutaj, no ewidentnie ktoś to wszystko tutaj przyniósł, czyli mamy tutaj informację, że ten Jedi na pewno tutaj przebywał. A my sobie jeszcze tutaj szybko odpoczniemy i damy sobie punkcik umiejętności w większą moc. Myślę, że jak najbardziej przydatne. Super. No i zwiększona maksymalną moc skala. Tutaj z mocy będziemy bardzo często korzystać, szczególnie, że w tej części, ogólnie w tej grze, no to spowolnienie czasu jest bardzo silne na każdym froncie. A teraz wejdźmy już do tej świątyni Jedi. No to wchodzimy, jakoś się udało otworzyć, Cal mocą otworzył, także sprawdźmy co tam będzie. Trochę ciemno, dziwne, że BD nie ma jakiejś latarki czy coś w tym stylu. Ale już mamy widok. No i zobaczmy, co tutaj będzie. W porządku, Bidi? Brawo, kimkolwiek jesteś. Udało ci się przejść moją próbę i zyskać dostęp do sanktuarium i tego nagrania, jednego z wielu zapisów w tym droidzie. Nazywam się Ino Cordowa. Nie znam twego imienia, ale znam twój cel. Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. To miejsce, to sanktuarium jest świątynią zbudowaną przez zamierzchłą cywilizację Zefo. Medytując tu, ujrzałem za sprawą mocy ostrzeżenie, wizję zagłady. Postanowiłem ukryć tutaj holokron Jedi, zawierający listę imion i miejsc pobytu dzieci wrażliwych na moc z całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powierzyć holokron tylko temu, kto przebył mą drogę i zrozumiał. Odszukaj ukryte grobowce trzech mędrców i naucz się postrzegać moc w taki sposób, jak niegdyś Zefo. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zefo. Tam znajdziesz spokój w oku cyklonu. Powodzenia, Jedi. I niech moc będzie z tobą. Najwyraźniej to ciebie miałem spotkać. Wiesz, byłem całkiem sam przez jakiś czas. Bez żadnego celu i w ukryciu. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi. Czy droida. Sir miała rację. Dość już ukrywania. Hej, chcesz poznać kilku moich znajomych?
No i dobrze, w tym momencie odblokowaliśmy nową planetę Zefo. No i poznaliśmy tak naprawdę Ennio Cordovę, czyli takiego mistrza Jedi, który nam wskazał nasz cel. Ukrył tutaj w tej świątyni holokron z właśnie imionami dzieci wrażliwych na moc, żeby odblokować zakon Jedi. No ale oczywiście nie uda nam się tak łatwo tego dostać. I w tym celu musimy przejść jakiś test i udać się na Zefo i zobaczyć, co tam się będzie stało, Coś także znalazłem. Na to wygląda. Będziemy czekać. nie traćmy czasu i wracajmy właśnie na statek, żeby im o tym wszystkim opowiedzieć. A tutaj po drodze jeszcze oczywiście będzie mała niespodzianka, bo będzie na nas czekała żaba, oczywiście, także musimy z nią zawalczyć znowu. Ała, troszkę mnie tutaj ciachnęła, Z tym! ale możemy ją jeszcze spowolnić. Dobra, wyleczmy się. Dobra. No jeszcze gdzieś tutaj ucieka. Dobra, i mamy ją. Także super, udało się. No generalnie polecam ją parować. Uniki też fajne, ale myślę, że parowanko ładnie wchodzi. Jak wiecie, na razie jest dość blisko z tymi żabami, ale to tak naprawdę przez to, że mamy jedną moc, no i to jest to też najtrudniejszy poziom, ale pomimo tego, że jak to wygląda, to ja nie czuję, żeby te walki były jakieś specjalnie blisko. Mam jednak kontrolę nad tym, co przeciwnik robi. Więc tutaj generalnie parowanie jest mocno w cenie. No gdzie ten BD poszedł? A, jest cały czas na moich plecach. Dobra, wydawało mi się, że gdzieś zszedł. Ale tutaj na pewno mamy kolejną rzecz do zeskanowania. Jakieś takie wielkie smocze kości. Tajemniczy szkielet. Budowa szkieletu sugeruje, że był to duży gad, a analiza występujących w kościach pierwiastków wskazuje, że osobnik żył ten żył około 1000 lat temu. O, spoko. I tutaj też poznamy naszą jakby kolejną drogę, do której możemy podążać za chwilkę. Mamy tutaj porzucony warsztat, do którego z tej strony się nie dostaniemy niestety, bo te drzwi będą zamknięte. Tu się dostaniemy potem i znajdziemy tam bardzo fajną rzecz, przydatną późniejszej podróży. Ale na razie musimy iść tędy. I tutaj będziemy mieli informacje o kolejnej planecie, na którą dostaniemy się również w swoim czasie. Przyjacielu, okazuje się, że Zefo interesowała Datomira. Dziwne. Tak pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. No i właśnie widzicie, odblokowaliśmy także Datomirę, czyli lokację dość ciekawą, bo zawierającą tak naprawdę miejsce, w którym znajdowały się Siostry Nocy oraz Rasa Maula, w których powstawali właśnie tacy dość mroczne, tam powiem, że tak były postacie i właśnie tam będziemy musieli w pewnym momencie jechać, lecieć właściwie. I mamy też tutaj kolejną rzecz, jakieś wyblakłe malowidło. No dobrze, chodźmy dalej, otwórzmy sobie skrót. I wychodzimy w tym miejscu, przed tym miejscem, gdzie właśnie Powrotem powinno być szybciej. ten szczur załatwił BD-1 w nogę. I odpoczniemy sobie w tym miejscu, żeby sobie przywrócić pełne życie. I tutaj w tym momencie mamy tak naprawdę dostęp na mini-bossa tej lokacji, który będzie się znajdował dość tutaj niedaleko. Ale pójdźmy sobie na razie tutaj prosto. Z tym mini-bossem na razie też nie będziemy walczyć, dlatego że jest on dość silny i w tym momencie na pewno by nam sprawił dużo problemów. Ale przyjdziemy sobie na niego później. Co to za miejsce? A w tym momencie idziemy sobie tutaj. Bo tutaj będzie jakieś echo do odczytania, także skorzystajmy. Jedi korzystał z tego miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tu te emocje. I właśnie zdobyliśmy esencję mocy. Jest to jedna z takich rzeczy, takich ala sekretów, których tutaj będziemy dość często korzystać. Jak zbierzemy 3 takie sekrety do mocy, no to zwiększy nam się nasza ilość mocy, którą Kal może posiada i której może użyć. Ale też będą takie esencje życia, jak zbierzemy też 3, to zwiększy się maksymalna ilość życia Kala. Także oczywiście na tego będziemy szukać, żeby jak najczęściej to brać. I w tym momencie to będzie tyle, jeśli chodzi o to miejsce, dlatego chciałem tutaj tylko przyjść i to wziąć.
A teraz możemy iść dalej. I będziemy teraz tak naprawdę wracać na statek. Oto będzie taka pewna żaba, Ogdo-Bogdo się nazywa. Ale z nią na razie nie będziemy walczyć. No dlatego, że w tym momencie ona większość ataków będzie miała tak potężnych, że zmiecie nas na hita. I ogólnie jest ona dość dużym wyzwaniem, nieważne na którym poziomie trudności, także myślę, że na razie sobie ją zostawimy. Aczkolwiek jest opcja, żeby w tym momencie ją pokonać. Udało mi się już to, myślę, ze 2 razy. Ale jako, że jest to dość czasochłonne i raczej nie polecane, a chciałbym, żebyście nie zrage'owali tej gry w tym momencie jeszcze, bo to naprawdę trudny przeciwnik, więc sobie na razie to odpuścimy. Jak widzicie, ona jest tam na dole, nawet stąd możemy się do niej dostać. I tu też będzie taka opcja, że z tego miejsca będziemy mogli na nią zeskoczyć i zadać jej dość duże obrażenia. Ale na razie, tak jak mówię, odpuścimy sobie to, zrobimy to prawdopodobnie jak będziemy drugim razem na tej parancie Bogano. A teraz tak naprawdę jesteśmy już praktycznie przy statku i będziemy powoli na niego wracać. To jeszcze będziemy mieli do zeskanowania, możliwość zeskanowania tych śmiesznych istotek, co tutaj są. O, właśnie teraz nam BD je zeskanuje. To są bagniaki, czyli takie słodkie zwierzątka. Jednego nawet będziemy mieć na statku. A, to na się tylko korytarz bagniaków zeskanował, a nie same bagniaki. No spoko, właśnie mamy nad ich portret, to są takie małe stworzonka. Dobrze, i wróciliśmy tak naprawdę na statek przy modliszce, no i trzeba będzie przekazać te informacje. Może tego się uda skanować? Nie, uciekają, dobra. I właśnie trzeba będzie przekazać te informacje i będziemy ruszać tak naprawdę na Zefo i będziemy szukać tego miejsca, o którym nam mówił tutaj właśnie Kordowa. Ale to myślę, że zrobimy sobie już w następnym odcinku, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam także na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!